Dobrze, zaczynamy. Mamy godzinę 10. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy uczestniczą w naszym webinarze. To jest trzeci z cyklu, webinar Lemon Mind, Fast and Simple PIM. Dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o zarządzaniu informacją produktową. W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie rynkowym zarządzanie informacją produktową stało się nie tylko atutem, ale koniecznością. W erze cyfrowej, gdzie klienci są coraz bardziej wymagający i zasypywani mnogością ofert, ważne jest, aby przedsiębiorca mógł skutecznie i sprawnie zarządzać informacją produktową. Zapraszamy wraz z Agatą Szczepańską. Ja mam na imię Martin Broda. Agata jest tutaj naszym ekspertem w dziedzinie, obszarze cyfryzacji, a ja mam tutaj zaszczyt rozmawiać z naszymi kontrahentami. Przydatne informacje na początek naszego webinaru. Czas trwania to około godziny. Oczywiście to będzie zależne od sesji Q&A. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Każdy z naszych uczestników otrzyma darmowy booklet, którym będzie mógł wczytać się w informacje, które będą przekazane na dzisiejszym webinarze. No i oczywiście ważna informacja, webinar jest nagrywany, tak abyśmy mogli się później tym webinarem również podzielić z innymi. Dlaczego PIM jest tak kluczowy dla B2B? Często na moich spotkaniach, jeśli chodzi o na przykład konferencje czy targi, mam do czynienia z firmami, z przedstawicielami firm, czy to z marketingu, czy z produktu, które wspominają nam, że dane produktowe są rozsiane w różnych, na przykład systemie ERP, czy mają jeszcze te dane produktowe w Excelach, bądź też na przykład dział marketingu trzyma je na dyskach. Tutaj wszyscy zwracają uwagę, że brak jakiejś jest komunikacji i jest im niezbędna centralna baza danych o produktach. Tutaj wchodzi właśnie PIM. PIM przede wszystkim zapewnia nam szybsze wprowadzanie nowości na rynek i kontrolę jakości informacji o tym produkcie. Jest on także dostępny w wielu kanałach, czyli jeżeli w PIM-ie zmieniamy informacje o danym produkcie albo na przykład jakaś nowość do niego wchodzi, jesteśmy w stanie te informacje archiwizować i automatycznie wprowadzać w wielu kanałach, czy to będzie kanał e-commerce, czy na przykład w katalogach PDF-u, czy też w marketplace'ach. To nam zapewnia spójność informacji właśnie w tych wielu kanałach, a przy okazji wzbogaca też i jest efektywniejsza współpraca w zespole. Komunikują się ludzie nie tylko przez komunikatory, jeżeli chodzi o komunikatory filmowe, ale te informacje są i komunikacja jest zawarta w PIM-ie. Jeżeli na przykład dane produktowe są zmieniane przez dział marketingu, wiemy kto i kiedy te informacje zmienił, przez co też właśnie mamy efektywniejszą współpracę, co nam też buduje przewagę konkurencyjną. Jeżeli chodzi o typowe wyzwania przy wdrożeniach PIM, często zdarza się przy takich rozmowach, iż jedną z pierwszych rzeczy, którą słyszę, i jest to naprawdę bardzo częste, obawa o to, że jest to długotrwałe i kosztowne, przede wszystkim w fazie analiz. No udało nam się w tym czasie tutaj dojść do takiego rozwiązania, które właśnie nazywamy Fast and Simple, aby te procesy ograniczyć i zdecydowanie koszty zmniejszyć. Tutaj mamy też obawy o niekontrolowany wzrost zakresu projektu. Dlaczego one powstają? Ponieważ działy ze sobą oczywiście współpracują, na przykład dział produktu czy dział marketingu, ale przed nimi są różne wyzwania. I tak naprawdę jesteśmy w stanie do nich podejść w sposób etapowy. Czyli tak możemy zaoptymalizować PIM i DAM, na przykład w procesie podstawowym, a następnie dopiero następne rozwiązania do tego dodawać. Jeszcze jednym wyzwaniem jest uzależnienie na przykład od technologii i dostawcy. Tutaj Agata będzie więcej mówić o takich rozwiązaniach jak PaaS i SaaS, które w pewnym sensie są ograniczone i mamy to uzależnienie od tej technologii. Wraz ze wzrostem, rozwojem firm, na przykład wzrostem ilości SKU, rosną też koszty takiej subskrypcji. No i to stanowi wtedy problem i jest też ciężko, że tak powiem, do tego dodać jeszcze dodatkowe usługi, ponieważ ten proces jest w pewnym sensie zamknięty w tym systemie. Oczywiście każda z firm ma swoje procesy, które są dosyć unikalne. Podstawowe rzeczy może się nie zmieniają, ale sam proces pracy w takich organizacjach jest różny i komunikacja między tymi działami jest też różna. Staramy się u nas dopasować to rozwiązanie pod
potrzeby firmy, a niekoniecznie narzucać gotowe rozwiązania, jeżeli chodzi o zarządzanie informacją produktową. Teraz Agata, jakbyś mogła troszeczkę więcej o 4 filarach tutaj naszego sukcesu opowiedzieć. Pewnie, że tak. Na samym wstępie dodam jeszcze 2 słowa, dla kogo tak właściwie jest ten szybki PIM 6 tygodni, kto najczęściej go potrzebuje w oparciu o nasze doświadczenia. Bardzo często przy wdrożeniach e-commerce'u rozmawiamy także o tej centralizacji danych i o tym, jak tymi danymi możemy się wymieniać. Nasi klienci też często potrzebują tych danych na potrzeby różnych marketplace'ów, z którymi współpracują i często BaseLinker dla przykładu skądś te dane musi czerpać. I właśnie dla tego typu klientów, którzy potrzebują centralizacji i potrzebują tej transformacji szybko, udało nam się przygotować system, który po pierwsze jest sprawdzoną konfiguracją, a nie kustomizacją. Jest to prekonfigurowalny system, który jest możliwy do wdrożenia w większości przedsiębiorstw i odpowie na ich podstawowe potrzeby. Sprawdziliśmy to rozwiązanie już w wielu przypadkach i jest ono tak zwany battle tested. Jeżeli chodzi o platformę, którą wybraliśmy jako fundament naszego wdrożenia, jest to platforma PIMcore, która jest platformą Enterprise. I co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że jest ona w stanie się skalować wraz z przedsiębiorstwem oraz też są możliwe przeskoczenie na różne wersje, jeżeli chodzi o wersje systemowe, tak aby odpowiednio rosnąć wraz z organizacją, jak i także zwiększać funkcjonalność tego systemu. O tym opowiem nieco później. Co więcej, dajemy Państwu pełną własność danych i systemu, co w tych czasach jest już unikalne. Co to znaczy dla Państwa? Po takim wdrożeniu cała własność intelektualna, jak i własność nad systemem jest w Państwa rękach. Nie ma tutaj opłaty licencyjnej, nie ma koniecznej opłaty miesięcznej, a także mogą Państwo wybrać partnera, z którym chcą Państwo pracować dalej nad utrzymaniem bądź rozwijaniem tego systemu, bądź też wykształcić te kompetencje wewnątrz zespołu. Co więcej, skupiamy się na kluczowych funkcjonalnościach systemu PIM, jak i systemu DAM, o czym opowiem nieco później. Odpowiadają one w 100% większości zapotrzebowań naszych klientów. I co jest naszym celem? Gotowy system w 6 tygodni. Pochwalę się, że zdarzało nam się nawet wdrożyć całościowo system w 4 tygodnie, też w zależności od klienta, a o całym procesie opowiem też za chwilę. Jeżeli chodzi o sam PIMcore, jest ona przede wszystkim elastyczna i open source. Nasze rozwiązanie bazuje na wersji 2004.4. Jest to ostatnia wersja open source'owa PIMCore'a, która jest dostępna bez opłaty licencyjnej. Brak dodatkowych opłat licencyjnych daje Państwu większą elastyczność, a w zamian otrzymują Państwo moduł PIM i DAM. Mogą Państwo w przyszłości także rozszerzać system PIMCore o dodatkowe funkcjonalności i moduły, które on także posiada, takie jak CMS, e-commerce, MDM i wiele więcej. Mamy tutaj nieograniczone możliwości integracji. Możemy zintegrować się, tak jak wspomniałam, z e-commerce'em, który być może Państwo tworzą w tym momencie, z BaseLinkerem, jak i z wieloma innymi narzędziami. I tak jak wspomniałam, platforma jest niezwykle skalowalna. Nasi klienci mają od 5000 SKU do nawet i 500 000 SKU. Często wdrażamy platformę w ograniczonym stopniu, jednakże ona rośnie z czasem. PIMCore jest narzędziem, które już sprawdziliśmy i świetnie wspomaga działania naszych klientów. Co otrzymują Państwo w zamian przy takim wdrożeniu? Po pierwsze, pełne zarządzanie danymi produktowymi. Od samego wstępu, po wzbogacanie o dane marketingowe, po także zarządzanie w odpowiedzi na zapotrzebowania przy różnych kanałów, takich jak e-commerce, marketplace. Co więcej, mamy też własne narzędzie, o którym opowiem Martin, które jest w stanie zautomatyzować zarządzanie danymi produktowymi i przy pomocy AI dodania opisów marketingowych, jak i wygenerowanie dodatkowych brakujących treści. Co więcej, mamy tutaj pełną elastyczność, jeżeli chodzi o drzewo kategorii. Możemy mieć jedno drzewo, jak i wiele, w zależności od naszych potrzeb i tutaj nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o dostosowywanie tej platformy do Państwa potrzeb. Co więcej, możemy obsługiwać także wiele wariantów, wiele relacji, cross-selle, upselle,
to jest coś, do czego ta platforma jest stworzona. Co więcej, możemy powiedzieć, że w gratisie od nas otrzymują Państwo także wsparcie dla podstawowych dyrektyw, którymi posługujemy się tutaj w Unii Europejskiej chociażby, takim jak ETIM czy GPSR. Mamy prekonfigurowalne moduły, które dodajemy do takiego wdrożenia, w związku z czym ta platforma może wspomóc także Państwa w transformacji, aby dojść do momentu, kiedy faktycznie spełniamy te standardy i możemy się wraz z naszymi partnerami wymieniać danymi w odpowiedniej strukturze. Co więcej, nie mamy tutaj samego PIM-u, mamy także system DAM. System DAM to Digital Asset Manager, który służy do zarządzania zasobami cyfrowymi. Co tutaj mamy na myśli? Mamy na myśli zdjęcia, wideo, pliki PDF, instrukcje użycia, gwarancje, jak i wszelkie dodatkowe materiały. Co więcej, system PIM jest w stanie także pomóc Państwu w zarządzaniu tymi zdjęciami, na przykład tworzeniu miniaturek, zarządzania różnymi wersjami zdjęcia, jak i wiele, wiele więcej. Więc jeżeli chodzi o system DAM, wspiera on w pełni zarządzanie tymi danymi, jak i także udostępnianiem tych danych dla Państwa partnerów. Dzięki, Agata. Teraz troszeczkę więcej ja powiem właśnie o naszym rozwiązaniu Lemon Hub AI. Wraz z pakietem Fast and Simple PIM masz dostęp do Lemon Hub AI, unikalnego rozwiązania, które wykorzystuje moc generatywnej sztucznej inteligencji do automatyzacji tworzenia treści produktowych i tłumaczeń. Działa jako pośrednik między systemem PIM a zaawansowanymi usługami AI. Mamy tutaj tak zwane 3 zakresy kompetencji naszego Lemon Hub AI. Pierwszy to jest AI Marketer, asystent marketingowy, który działa 24 godziny na dobę. Co tutaj otrzymujemy? Generowanie opisów produktów bazujących na cechach, ale nie tylko opisów produktów, bo możemy też mieć opisy marketingowe, techniczne i niestandardowe. Jest on tak naprawdę w stanie to wygenerować za jednym kliknięciem. Automatyczne tłumaczenia tekstów na wiele języków i porównując jakość tych tłumaczeń, nasze rozwiązanie często przewyższa inne narzędzia AI i jest bliskie profesjonalnym tłumaczeniom ludzkim. Oczywiście warto to jeszcze sprawdzić za każdym razem, ponieważ nie jest to jeszcze dostępne, że tak powiem, w 100%. Mamy także generowanie metatagów SEO na podstawie opisów i atrybutów, automatyczne korekty tekstów, stylu i gramatyki oraz treści pisane językiem korzyści. Generowanie obrazów i rozpoznawanie obrazów. Możemy tu dać taki przykład, na przykład produktu, który jest na białym tle, powiedzmy rynny, i możemy ją wstawić sobie na tle jakiegoś domu. Opcje możemy to oczywiście robić na wielu obiektach jednocześnie. Oraz możliwość automatycznego generowania nazw produktów dla etykiet i rachunków dla różnych języków, które mamy tutaj dostępne. Jest także drugie rozwiązanie, zakres tych kompetencji, AI Assistant. Jak już 8 lat temu zaczynałem w nowych technologiach, gdzie jeszcze tak naprawdę boty chodziły po necie, później zapoznałem się też z takim czatem, który mieliśmy na stronach internetowych. Mamy tutaj następny krok. Od kilku lat AI prężnie wchodzi, że tak powiem, na nasz rynek i mamy w naszym rozwiązaniu rozmowny asystent AI, który rozumie kontekst i intencje. To jest więcej niż wyszukiwarka, to konwersacyjny AI, który zmienia sposób interakcji z klientami. Ma tam inteligentne możliwości wyszukiwania, wykracza to poza słowa kluczowe, rozumie kontekst i intencje. Angażuje klientów natychmiastowo, odpowiadając na zapytania z precyzją i personalizacją. Wykorzystuje uczenie maszynowe, by stawiać się mądrzejszym i dostawiać trafne, istotne odpowiedzi. Jest zintegrowany z PIM-Core, wykorzystuje dane dostarczane dokładnie i precyzyjnie. Tutaj wspiera różne systemy LLM, od OpenAI, Google Gemini czy Hugging Face, ale także też inne. Przykłady pokazują, że może tutaj działać także on-premise, czyli dla ochrony danych, które są wewnątrz firmy. Niekoniecznie musi być to, że tak powiem, rozwiązanie open. Jeśli ktoś zapyta o Księżyc, żeby, że tak powiem, nie odpowiadał mu o Księżycu w długim kontekście. Trzeci taki dodatek do rozwiązania Lemon Hub AI jest to AI Data Harvester, który pomaga przy automatyzacji migracji i czyszczenia i transformacji danych. To oczywiście otrzymujecie tutaj także w tym pakiecie Fast and Simple.
Agata, troszeczkę więcej o porównaniu właśnie z typowym SaaS-em poprosimy. No właśnie o to bardzo często pytają klienci, dlatego że w dzisiejszych czasach większość rozwiązań przychodzi do pełnego SaaS-a bądź do PaaS-a, czyli do platform, które są w pełni zarządzalne przez firmy, które tworzą tego typu rozwiązania. Nasza platforma to typowy open source, którą możemy do Państwa dostosować. No i jaka jest tak właściwie różnica? Jeżeli chodzi o typowy SaaS, pełną własność tego produktu ma firma, która go wytworzyła. Jeżeli chodzi o Fast and Simple PIM, my w pełni przekazujemy Państwu prawa do tego wytworu, jakim jest system PIM. Mogą nim Państwo w pełni zarządzać, jak i też mieć wybór, jeżeli chodzi o dostawcę i z kim chcą Państwo współpracować. Jeżeli chodzi o nasze rozwiązanie Fast and Simple PIM, mamy tutaj nieograniczoną elastyczność i możliwość dostosowania kodu źródłowego do Państwa potrzeb i do Państwa wyzwań. Jeżeli chodzi o typowy SaaS, mamy zdefiniowany zakres funkcjonalności, które możemy wykorzystać i jak również nie możemy modyfikować kodu źródłowego, jak i też dostosowywać procesów do Państwa potrzeb. My bardzo często mówimy, że jeżeli chodzi o rozwiązania typu SaaS, to biznes musi się dostosować do rozwiązania, które wdraża i bardzo często też wdrażając rozwiązanie typu SaaS robimy review procesów biznesowych wewnątrz organizacji, tak aby je dostosować do narzędzia, które wdrażamy. Jeżeli chodzi o rozwiązania open source, które my także preferujemy, mamy tutaj nieco większą elastyczność i możemy te procesy, jak i workflow dostosować do Państwa potrzeb. Jeżeli chodzi o koszty, to jest często najważniejszy punkt całej dyskusji z klientami. Jeżeli chodzi o nasze rozwiązanie Fast and Simple PIM, te koszty są przewidywalne i ograniczone najczęściej do kosztów hostingu, czyli do zarządzania serwerami pod dany system. Jeżeli chodzi o koszty typowego SaaS-a, zazwyczaj są one rozliczane poprzez liczbę użytkowników, liczbę SKUs-ów, czyli artykułów, które mamy w systemie PIM, jak i też liczbę atrybutów czy definiowane konfiguracje. Bardzo często też dodatkowe systemy, które my już mamy wliczone w koszty naszego Fast and Simple PIM, jak na przykład platforma DAM, są dodatkowo płatne. My tutaj mamy już w pełni skonfigurowalny i działający system, który odpowie na całe spektrum potrzeb organizacji. Jeżeli chodzi o integrację, jesteśmy tutaj w pełni elastyczni, jeżeli chodzi o Fast and Simple PIM, także dzięki modułom, które udostępnia PIMcore, które wspomagają naszą integrację i otwartą dokumentację API. Jeżeli chodzi o integrację z SaaS-ami, bardzo często one są płatne i wymagają użycia płatnych konektorów. W związku z czym, podsumowując, jeżeli chodzi o ryzyko, jest ono także dużo mniejsze, jeżeli chodzi o rozwiązania open source typu Fast and Simple PIM, dlatego że nie mamy vendor lock-inu, nie jesteśmy ograniczeni do jednego dostawcy. Jest to narzędzie PIMcore, które zna wiele organizacji. Nawet bym śmiała powiedzieć, że większość organizacji w Europie zna i korzysta z rozwiązania PIMcore, a jeżeli chodzi o rozwiązania typowego SaaS-u, no to tutaj to ryzyko jest dużo, dużo większe, dlatego że jesteśmy ograniczeni do jednego dostawcy, który jest producentem tego oprogramowania. Nie jesteśmy zależni od ich polityki cenowej, od tego, jak szybko będą reagować na błędy potencjalne, które mogą Państwo zgłaszać, jak i także funkcjonalności mogą być ograniczone i zależne także od roadmapy produktowej w takiej typowej organizacji SaaS-owej. W związku z czym, podsumowując, jeżeli chodzi o nasze rozwiązanie, jest ono na niskim ryzyku, niskim koszcie, elastyczność jest nieograniczona, możemy go rozwijać w przyszłości. Mamy prekonfigurowalny system, który powinien spełnić większość Państwa oczekiwań, a wszelkie dodatkowe kustomizacje są możliwe i jesteśmy otwarci na dyskusję. Jak właściwie wygląda taki proces wdrożenia? Zaczynamy od warsztatów, spotkania z Państwem i od zaprojektowania modelu danych. Zazwyczaj są to 3 warsztaty po 3 godziny, gdzie ustalamy, jakie wyzwania mają Państwo w tym momencie, jak wygląda aktualnie model danych i jak byśmy chcieli, żeby on wyglądał w przyszłości, i jakie funkcjonalności ma mieć system PIM oraz także omawiamy plan projektu, jak i timeline. Jeżeli chodzi o kolejny krok, to jest już instalacja i konfiguracja, którą zespół Lemon Mind wykonuje samodzielnie z naszym wykwalifikowanym zespołem, który w pełni przygotowuje ten system w oparciu o nasze dyskusje podczas warsztatów.
Fazą trzecią po konfiguracji systemu jest praca nad importami, eksportami i szkoleniem, czyli tak właściwie zarządzaniem tym systemem i określeniem, jak z niego korzystać. To jest coś, z czym my także Państwu pomagamy. Fazą czwartą jest nasze wsparcie przy migracji danych i to jest kluczowy punkt przy wdrożeniu systemu PIM w wersji Fast and Simple. Jeżeli chodzi o przygotowanie danych do migracji, to jest już obowiązek naszego klienta, który my wspieramy. Cały ten proces wspieramy, konsultujemy, jak ten proces powinien wyglądać i jak te dane przygotować, jednakże samo to przygotowanie danych jest już po stronie klienta. Ostatnią fazą są testy systemu i już uruchomienie wraz z integracjami. To jest już ostatni etap, jeżeli chodzi o wdrożenie. Jeżeli chodzi o koszty, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o standardowy pakiet Fast and Simple PIM, koszty zaczynają się od 45 000 złotych jednorazowo i te koszty są zależne już od poszczególnych konfiguracji tego systemu. Cały ten koszt obejmuje zarówno warsztaty, konfiguracje, jak i szkolenie. Mamy też opcjonalną ofertę na hosting i na wsparcie konsultacyjne, jeżeli by taka potrzeba była, jednakże jesteśmy także otwarci na hostowanie tego systemu na Państwa serwerach. Nie mamy tutaj ukrytych kosztów, jak i licencji. Cały plan jest otwarty, jak i też dostępny dla Państwa. Jesteśmy tutaj w pełni transparentni, jeżeli chodzi o dodatkowe koszty. Nie mamy kosztów licencji, jednak jedyną rzeczą, o której musimy wspomnieć, to jest jednorazowy koszt za licencję Next.js, która wynosi około 1500 € i jest ona również przedstawiana. To jest jedyny koszt ze strony PIMCore'a na tę chwilę. Dobrze, to teraz podsumujmy trochę te informacje, które zebraliśmy sobie od samego początku. Jeśli chodzi o nasze rozwiązanie Fast and Simple, przede wszystkim mamy tu szybkość i efektywność, czyli gotowy produkt tak naprawdę już gotowy PIM tak naprawdę w 6 tygodni. Sprawdzony proces, eliminujemy czasochłonną analizę na rzecz gotowej, bogatej konfiguracji opartej właśnie na naszym doświadczeniu. Mamy solidny fundament Enterprise, wykorzystujemy tutaj potęgę PIMCore, unikając ograniczeń typowych dla prostych systemów SaaS. Skupiamy się na kluczowych funkcjach, które przynoszą największą wartość od pierwszego dnia. Co tutaj otrzymujemy na start? PIM. Pełne zarządzanie danymi produktowymi, wariantami, relacjami, cross-sell, upsell, elastycznymi kategoriami oraz wsparcie dla standardów branżowych takich jak ETIM i dyrektywy GPSR. DAM, centralne repozytorium dla wszystkich zasobów cyfrowych, zdjęć, wideo, dokumentacji technicznej, certyfikatów i instrukcji oraz wiele innych. Oraz wielojęzyczność, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, Lemon Hub AI, gotowość do obsługi rynków międzynarodowych. Jedną z ważniejszych rzeczy to jest pełna własność i niezależność. System instalowany jest na serwerach organizacji lub dedykowanych serwerach LemonMind, gdzie mamy tutaj pełną kontrolę nad danymi. Brak vendor lock-in, dzięki technologii open source nie uzależniamy się od jednego dostawcy, jego polityki cenowej i planów rozwojowych. Oraz przewidywalne koszty, czyli jednorazowe, z góry znana inwestycja na wdrożenie i niskie przewidywalne koszty utrzymania. I przede wszystkim mamy także skalowalność i gotowość na przyszłość, czyli mamy tutaj solidny fundament do rozwoju, PIM i DAM, ale platforma PIMCore pozwala na rozbudowę dodatkowe moduły, MDM, CPQ, konfiguratory, e-commerce i wiele innych. Nieograniczone integracje, otwarta architektura umożliwia integrację z dowolnym systemem, czy to ERP, e-commerce, CRM, kiedy będzie na to organizacja gotowa. Oraz innowacje od ręki, możliwość integracji właśnie z Lemon Hub AI do automatyzacji tworzenia opisów produktowych, tłumaczeń i SEO. Tak jak wspomniałem, każdy uczestnik otrzyma od nas booklet Fast and Simple z taką checklistą, czy jesteś gotowy na PIM, gdzie każdy będzie mógł sobie zadać pytanie i oczywiście odpowiedzieć, w którym miejscu i etapie obecnie jesteśmy. Materiały wyślemy mailem po webinarze, no i zapraszam też na bezpłatną konsultację, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że każda organizacja jest unikalna i trzeba, że tak powiem, to przedyskutować na takim nawet krótkim pierwszym spotkaniu. Możecie sobie tutaj zeskanować kod QR i zapraszam do zapisania się na tą konsultację ze mną. Chętnie porozmawiam, rozwinę temat, posłucham,
w którym miejscu organizacja jest i ewentualnie zarekomenduję, czy rzeczywiście produkt Fast and Simple to jest właśnie dla Was, czy też musimy troszeczkę dalej pójść i poszerzyć to rozwiązanie. Teraz możemy przejść do sesji Q&A i zapraszam do zadawania pytań. Postaram się oczywiście na nie odpowiedzieć. Mamy tutaj sporo pytań. Przejdźmy być może do pierwszego. Pierwsze pytanie, które widzę, to czy można tworzyć zaawansowane role użytkowników z dostępem do wybranych kategorii i atrybutów? Odpowiedzią jest, że jak najbardziej możemy tworzyć wiele ról, wiele różnych dostępów możemy im przydzielić, jak jest to w pełni zarządzalne i co ciekawe, jeżeli chodzi o rozwiązanie Fast and Simple PIM, nie mamy tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników systemu PIM, jak i też liczbę ról. Jesteśmy tutaj w pełni elastyczni, w związku z czym jest to świetne rozwiązanie dla firm, w którym masa osób pracuje nad danymi produktowymi, jak i też masa osób potrzebuje dostępu do danego systemu. W większości rozwiązań SaaS płacimy za pakiet osób, które może dostać dostęp do takiego systemu. Tutaj nie mamy tych ograniczeń. Kolejne pytanie może dla Martina. Czy poza kosztem wdrożenia i hostingu są jakieś ukryte opłaty za PIM-Core? Nie ma dodatkowych ukrytych opłat, tak jak Agata wspominała wcześniej, tu pracujemy na wersji 24.4 i mamy tą jednorazową opłatę, która jest tylko przy, że tak powiem, zainstalowaniu tego PIM-Core'a u Was, więc dodatkowych żadnych kosztów tutaj nie ma, oprócz tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy mogę masowo generować opisy dla wielu produktów naraz przy pomocy AI? Tak, ja może troszeczkę się podłączę. Jak najbardziej można generować opisy dla wielu produktów. Tak samo jeśli chodzi o generowanie obrazów przy pomocy AI, też możemy to robić dla wielu obrazów naraz. Jest to bardzo przydatne, tak jak rozmawiałem często z marketing managerami, zwłaszcza na targach, gdzie te procesy im się wydłużają. To zdecydowanie przyspiesza i umożliwia działu marketingowemu do bardziej kreatywnych prac. Ja troszeczkę nawet jeszcze dalej podejdę do tego tematu. Często działy marketingu zajęte są generowaniem katalogów PDF i tutaj przy pomocy PIM-Core'a jesteśmy w stanie od razu z bazy PIM-u tak naprawdę za pomocą drag and drop przerzucić te informacje do takiego katalogu PDF, który jest na przykład wygenerowany przy AI. Miałem też pytania, jeżeli chodzi o wygenerowanie tych opisów w innym języku. Tak jak wspominaliśmy, przy pomocy Lemon Hub AI jesteśmy w stanie wygenerować opis w każdym języku i on, jeśli jest już zmieniony tutaj w PIM-ie, on tak samo zmienia się w takim katalogu PDF, czy to drukowanym, czy który będzie dostępny na stronie internetowej. Z automatu nowe wersje się, że tak powiem, podmieniają, jeśli zostają zaakceptowane, więc czas i pracochłonność zdecydowanie jest zmniejszona i pozwala działom marketingu przejść do jakichś bardziej kreatywnych działań. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie to, dla jakich firm ten pakiet sprawdza się najlepiej, a dla jakich może być niewystarczający? Agata, troszeczkę szerzej? Pewnie, jeżeli chodzi akurat o to pytanie, jest ono, możemy do niego podejść dwojako. Jeżeli chodzi o firmy, dla których on się sprawdzi najlepiej, określiłabym je jako firmy, które są na początku transformacji cyfrowej swojej organizacji. Dla przykładu nie mają w tym momencie systemu PIM. Te pliki są w różnych miejscach w tym momencie, a potrzebujemy scentralizować te dane, tak aby uzyskać tak zwane źródło prawdy, czyli single source of truth. Jeżeli chodzi o wdrożenie takich systemów, bardzo często wdrażamy je właśnie na poczet rozwinięcia sprzedaży w danej organizacji, na przykład na poczet e-commerce'u, czy też sprzedaży większej ilości marketplace'ów. Dla kogo może być niewystarczający, jeżeli chodzi o drugą część pytania?
Może on być niewystarczający dla firm, które mają bardzo dużo atrybutów opisujących dane produkty, które mają skomplikowane workflowy, które chcą wdrożyć coś dodatkowego, jeżeli chodzi o system PIMCore. Dla przykładu dodatkowo chcieliby jeszcze wykorzystać system CMS, wtedy ten Fast and Simple PIM jak najbardziej może być wykorzystany i jak najbardziej zachęcamy także do tego, by był pierwszym krokiem w transformacji cyfrowej. Jednakże zachęcamy wtedy również do wykorzystania dodatkowych modułów i rozszerzania nieco tego systemu. W związku z czym Fast and Simple PIM sprawdzi się w zasadzie dobrze dla każdej organizacji na początku transformacji cyfrowej. Jest ono świetnym pierwszym krokiem w kroku do transformacji i do lepszego zarządzania danymi produktowymi. Jednakże jeżeli faktycznie te wymagania są skomplikowane, procesy są wymagające, to z pewnością cały ten pakiet wymagałby nieco rozszerzenia i wtedy na rozmowie z Martinem można właśnie omówić, jakby ten pakiet mógł wyglądać i w jakich aspektach należy rozszerzyć pakiet Fast and Simple PIM, aby spełnił w 100% Państwa oczekiwania. Kolejne pytanie, jak wygląda wsparcie techniczne po zakończeniu wdrożenia? Jeżeli chodzi o wsparcie techniczne, wygląda ono dwurako i zazwyczaj na samym początku współpracy ustalamy, jak to wsparcie powinno wyglądać po zakończeniu współpracy bądź po zakończeniu wdrożenia. Jedną z opcji jest to, że my oczywiście możemy gwarantować wsparcie techniczne po wdrożeniu. Mamy różne pakiety współpracy w zależności od złożoności, jak i też potrzeby wsparcia. Są to przeróżne pakiety, zaczynające się już nawet od 1000 zł miesięcznie. Jeżeli chodzi o inne opcje, możemy także tutaj przyszkolić zespół wewnętrzny po stronie klienta, tak aby on mógł w 100% także pokryć potrzeby na wsparcie techniczne, jak i też możemy umówić się na wsparcie tak zwane ad hoc. W razie potrzeby możemy też po czasie wrócić do współpracy i także kontynuować rozmowę. Najczęściej jednak nasi klienci wybierają wsparcie po stronie naszej, czyli firmy, która wdrażała w określonej ilości godzin miesięcznie. Przejdę do kolejnego pytania. Czy system ma wbudowane słowniki eTeam, czy musimy je sami konfigurować? I tutaj odpowiedzią jest to, że jak najbardziej system ma wbudowane słowniki eTeam. Możemy je wykorzystywać, są one już wbudowane w dany system i bardzo łatwe do wdrożenia. Poczekajmy jeszcze na dodatkowe pytania. Ja może w międzyczasie parę słów troszeczkę nawiążę do tych moich spotkań, ponieważ to jest bardzo ważne. Rozmowy z osobami, które de facto pracują w tych działach i spotykają się z tymi wyzwaniami, były bardzo pouczające i dlatego też te kilka punktów było pokazanych, ale jest tutaj troszeczkę więcej. Niektóre firmy mają właśnie rozwiązania ERP-owe, które gdzieś tam się sprawdzają. I na przykład rozmowa z jedną z firm, rozmawiałem z marketing managerem, która wspominała o takich właśnie rozwiązaniach jak tłumaczenie. Jest to też nasze rozwiązanie Lemon Hub AI, jest też rozwiązaniem zewnętrznym, więc jeśli firma, która na przykład zastanawia się nad PIM-em, a ma jakieś wyzwania dotyczące tłumaczeń i chciałaby na przykład AI asystenta takiego na stronę e-commerce'ową wrzucić, no to jesteśmy w stanie tym naszym rozwiązaniem Lemon Hub AI też tutaj wspomóc rozwiązanie, ponieważ jeśli chodzi o chatboty, które działają na zasadzie scenariuszy, jest to całkowicie inne rozwiązanie, jeśli taki asystent pomaga potencjalnemu klientowi na stronie e-commerce'owej przy jego zapytaniach dojść do konkretnego produktu. To chciałem tylko też zwrócić uwagę na to, że to jest nie tylko rozwiązanie zamknięte akurat w PIM-ie, ale pewne elementy naszego Lemon Hub AI działają na przykład w e-commerce. Czy mam jeszcze jakieś pytania?
Widzę jeszcze jedno pytanie. Gdyby się pojawiły jeszcze jakieś pytania po Państwa stronie, to prosimy o zadawanie. Jeżeli nie pojawi się więcej pytań, to myślę, że będziemy mogli zakończyć to wydarzenie nieco szybciej. A pytanie jest następujące. Jak wygląda proces ewentualnej migracji z Państwa systemu do innego za kilka lat? Sam proces migracji do innego systemu jest predefiniowany już przez system, do którego chcieliby Państwo się zmigrować. Jednakże jeżeli chodzi o nasz system, to eksport danych jest wyjątkowo łatwy i w zależności od potrzeb będziemy w stanie te dane kolejno przygotować do migracji do nowego systemu. Czy tutaj jest coś z Twojej strony, Martin, co chciałbyś dodać do tego zagadnienia? Nie, do tego zagadnienia nie, ale tu chyba jeszcze jest jedno pytanie. Nie wiem, czy ty też je widzisz, tutaj ostatnie. Ile trwa szkolenie dla użytkowników i co obejmuje? Takie szkolenie dla użytkowników jest zazwyczaj definiowane odnośnie potrzeb po stronie organizacji. Zazwyczaj trwa ono cały dzień, zazwyczaj jest to szkolenie online i zazwyczaj obejmuje ono pełen proces zarządzania informacją produktową w systemie PIM. Omawiamy także podstawy systemu, jak on działa, jak można go rozwinąć w przyszłości i jak dodawać nowe atrybuty, jak tym procesem zarządzać, jakie są role w systemie, jak i także przygotowujemy user guidy, czyli także informacje dla użytkowników systemu, jak skorzystać z niego w przyszłości, tak aby onboarding nowych pracowników w przyszłości także przebiegał łatwo i bezproblemowo. Z tego co widzę, już więcej pytań nie mamy, więc jeśli się za chwilkę nie pojawi, to będziemy powoli kończyć. Więc z mojej strony bardzo dziękuję za udział. Zapraszam do kontaktu. Oczywiście otrzymacie ten buklet z naszej strony. Możecie umówić tutaj ze mną spotkanie. Chętnie porozmawiam o wyzwaniach, które są obecnie w organizacji i postaram się odpowiedzieć na dodatkowe pytania. To tyle będzie z mojej strony. Agata? Ja również bardzo dziękuję za spotkanie. Tak jak Martin wspomniał, zachęcamy do kontaktu i w razie pytań można jak najbardziej pytać nas indywidualnie, jak i też umówić się na konsultacje ogólne z Martinem. Bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu.